Ja na przykład tak mam, że piję kawę do momentu, kiedy nie dostanę drgawek i w tej bielmie jest właśnie dużo tej drgawki nieprzyjemnej. Lubię to, że to może się kojarzyć z jakąś taką starożytną skorupą wyciągniętą gdzieś z ziemi. Bielmo jest to rozlane oko, niczym jakiś rodzaj napoju. I na tą rozlane oko jest rozlana kolejna ciecz w postaci mleka. Wysypuje się też z tej filiżanki żwir. No, żwir wokół nie jest niczym przyjemnym i jest czymś, co drażni, a jednocześnie zasłania. Dominika Olszowy to jest artystka, która łączy w swojej twórczości dwa żywioły, które wydają się z pozoru trudne do pogodzenia. Czyli z jednej strony takie zauroczenie, zainteresowanie czy eksplorację idei i ogniska domowego, ale rozumianego poprzez taką tradycję, której uosobieniem mogą być nasze babcie. A z drugiej strony jest osobą, która się znakomicie czuje i eksploruje całą taką postinternetową kulturę. Lubię, kiedy te moje prace oczywiście są o czymś i są w jakiś sposób przeze mnie przepracowane umysłowo, ale też lubię zostawiać im jakąś możliwość interpretacji, nawet nie tyle dla odbiorcy, co dla samej mnie. Kiedy mija na przykład rok od powstania jakiejś rzeźby i ja znajduję w niej nowe połączenia, bardzo, bardzo to lubię. Mam wrażenie, że w tej szarości i w tym betonie, w cemencie jest też ukryty smutek, który jest też w moich pracach. Jest go sporo nawet, tego smutku. Jak byłam młodsza, jak kończyłam studia, to bardzo ważne dla mnie było to, żeby w moich pracach było dużo humoru, jakiejś ironii trochę, żeby to nie było wszystko takie bardzo poważne. I myślę, że to gdzieś tam zostało jednak. Praca Bielmo, tak jak szereg innych prac, jest taką pracą, która ma urok takiej jakby z pozoru przypadkowej kompozycji, gdzie widoczna z daleka jakby rzucona na podłogę ścierka okazuje się odkrywać przed nami jakąś swoją tajemnicę. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła być malarką, dlatego że codzienne mierzenie się z płaską przestrzenią byłoby dla mnie jakieś po prostu wykańczające. Wyobraźnia Dominiki generalnie pracuje całymi jakby obrazami, można powiedzieć, całymi scenami i historiami. I często jest tak, że te przedmioty, które są jej pojedynczymi pracami, rzeczywiście układają się razem w całe takie bardziej rozbudowane opowieści. I też wystawy, które ona organizuje, też przypominają w swojej konstrukcji trochę taką logikę teatralnej scenografii. Dużo myślę o przestrzeni, jest to naturalne we mnie, dlatego że przez moje doświadczenie teatralne i pracę z teatrem byłam aktorką, byłam scenografką, kostiumografką, brałam udział w tworzeniu spektakli. Ja z tego czerpię, więc te prace, chcąc nie chcąc, będą do tego nawiązywać. Tworzę różne materie, różne media. Cały czas nie wiem, czy to jest spójne, ale to musi być spójne, bo to jestem ja. Chciałabym do końca życia móc cały czas się uczyć i tworzyć prace, które co chwila mają coś nowego.